Tu moja sąsiadka też coś gotuje. Hello? Jasmin, haha, za video! Tutaj pani sąsiadka gotuje elegancko. Witam Was serdecznie. Kolejny dzień w Dżakarcie. Zobaczcie, coś mało samochodów dzisiaj. Czy znowu nie mają jakiegoś święta? Ja nie mam kalendarza tutejszego, więc nie wiem, ale tak mi się wydaje, jak jest mało samochodów, to znaczy, że jest jakiś dzień świąteczny. Temperatura jeszcze znośna, ale wilgotność jest poważnie zaburzona. Zobaczcie jaka mgła, światła nie widać, nieba nie widać, wilgotność i smog, wiatru nie ma. Udajemy się do sklepiku. Widzę, dealer już ma otwarte, bo reklama jest. Tamta reklama, co robiłem, będzie dzisiaj zamówiona, jutro dostarczona. Może z kronikarskiego obowiązku badajmy, co na budowie. Na budowie chłopaki chodzą, tam mają jakieś rozgrzebane w koło bety, to znaczy, że coś tam działają. Plan na dzisiaj, akcja jest taka: idziemy do pierwszego randomowego fryzjera, ściąć głowę, ściąć włosy. Wejdziemy do jakiegoś randomowego fryzjera, obetniemy sobie włosy. Najpierw będziemy do sklepiku zobaczyć, czy wszystko w porządku, zabrać te. Idziemy na skrzynkę, do skrzynki, idziemy do skrzynki. No już widzieliście, Dżakartę już widzieliście, nie? Czyli zachmurzenie duże, wilgotność bardzo duża. Żeby nie powiedzieć, że przy goleniu, goląc się, już jestem spocony, cały mokry. Jak zawsze pranie już wykonane, zrobione. Komputer wyłączony, żeby nie kusiło oglądania. Co będzie na obiadek, co zrobimy dzisiaj, to będzie mielony ze specjalnym ryżem. Wam pokażę ten koniak, ryż, jak będę gotował. Jajecznica dzisiaj wpada z pstrokatych jaj. Buraczki się kiszą dalej. Później przeniosę je do lodówki. A my się zbieramy i idziemy wyłaczamy już tego wiertłolota. Bierzemy tu rybkę i pędzimy wyłączę jeszcze głośnik i pędzimy do skrzynki na listy. Nie wiem, czy Wam powiedziałem, ale dzisiaj będziemy brali się za łazienkę. Śmierdzi chlorem, bo chlorowałem cały kibel. Będziemy się brali dzisiaj za łazienkę. Spróbujemy jedną łazienkę ładnie wyczyścić. Widzicie w tych kątach ten tłuszcz, który z nas zlatuje, po prostu się nie rozpuszcza i zostaje na tym, bo się nie bierze się gorącego prysznica, nie ma gorącej wody i dlatego bardzo często trzeba sprzątać. No ale to jak przyjdziemy, jeszcze opowiem Wam. Dostałem wyniki mojego badania kału, także opowiem Wam o wynikach później. Teraz będziemy do sklepiku. Jesteśmy przy skrzynce. Badamy, co tam do nas mają. O, rachunki do płacenia. Do płacenia. No i tutaj są takie różne większe bagaże, nie dłużej niż parę dni można je. Patrzcie, ile. Znaczy one już są zapłacone, tylko po prostu przyszedłem sobie je odebrać. No i tak wygląda nasz odbiór poczty. Cały wieżowiec tutaj ma swoją pocztę, nie? Także pozdrawiam Was serdecznie. Stwierdziłem, że jak mam iść do fryzjera, to idę zobaczyć do tego mojego fryzjera. Nie będę ryzykował znowu kwadratową głową. Tu panie sobie sprzedają. Takie, hello!
Mówią po angielsku, widzicie? Panie wyedukowane mówią po angielsku. Tutaj pan zwozi bomby i zapalniki. Chłopaki siedzą za szkołą, bo nie wiem, że dzisiaj jest jakiś dzień wolny, bo młodzież jest tutaj. Pani krzyczy dzień dobry. Pani krzyczy dzień dobry. Pralnia, widzicie, ludzie są bardzo mili tutaj. Bardzo mili są tutaj ludzie. Nie da się ukryć. Jedzenie już przygotowane, jest godzina 10, na 12 jest przygotowane i się zacznie. Tutaj już wędzarnia pełną parą. Idziemy zobaczyć, co on tam będzie wędził. A on już wędził jakieś te. Tu chłopaki też już czekają z jedzeniem. No, także a ja pędzę do fryzjera, o ile będzie mało ludzi, nie będę tam siedział. Dziupla i kokosy można sobie kupić. Dobra. O, właśnie chciałem sprzedawać te karty telefoniczne, ale jakoś to się po kościach rozeszło. Powiem wam szczerze, że trochę tak już zrezygnowałem. Umowa mi się kończy w sierpniu przyszłego roku i chyba już nie będę ponawiał tej umowy. Kiedy to jest taka bambusowa ściana, widzicie? Takie wędki tutaj sobie rosną, nie? I tutaj, a bambus to jest trawa. Wiecie, że zapach ma takiego siana, jak u nas w Polsce. Jak się kosi siano, to jest taki specyficzny zapach i tutaj ten bambus ma taki sam specyficzny zapach siana. A ja mówię, że to wędki rosną, bo kiedyś takie bambusowe wędki to przecież mówiłem jeszcze. Pamiętam czasy, jak miałem bambusianą wędkę i sobie na tą wędkę łowiłem rybki. No ale później już przyszły teleskopy, mama mi kupiła teleskopa Admirała, tak się nazywał. Dajwę miałem, kołowrotek Dajwę, później miałem kołowrotek Dajwę i Admirała wędkę. Bambusianą to miałem już tak w pokrowcu, że w razie co... O, pan śmieciarka jedzie. A my pędzimy zobaczyć, czy u fryzjera będzie ludzi. Jak będzie dużo ludzi, to nie będę czekał, bo tutaj strzyżenie to jest prawie godzina. Strzyżenie to prawie godzina czasu, także zobaczymy, czy za rogiem dziadziuś będzie sprzedawał. Co dzisiaj dziadziuś za rogiem sprzedaje. Pobadamy. O, dzisiaj dziaduś sprzedaje bananki. Dzisiaj bananki. Dzisiaj dziaduś sprzedaje bananki. A fryzjer jest tam za rogiem, zaraz zobaczymy, ile będzie ludzi. Dobra, badajmy, ile ludków jest. Widzicie, tam jest ten wieżowiec koło mnie. To jest dosłownie za domem, tylko żeby tu przejść. Żeby tu przejść, to trzeba obejść całe osiedle w koło. Bo tu jaka lodówa. Dużo jest? Czeka? Nie, nikt nie czeka. O, jestem. Hello guys! Hello guys! Już na mnie czeka. Już na mnie czeka, to jest mój fryzjer. To jest mój fryzjer i czeka na mnie. Ale fajnie się złożyło, że akurat jest wolne. Zobaczmy, jak wyglądam. Może YouTube, ok? Tak wyglądam, a zobaczymy, jak będziemy obcięte. Teraz nie widać, nie? Wyglądamy tak. Bisa ngomong bahasa Inggris kan? Bisa. Itu bisa. Bisa.
Again. Jestem teraz ładnie obcięty. To jest mistrz Alfin. Can I say again? Mistrz Alfin. Alfin, yes? Mistrz Alfin. No. To jest happy, ja? Gościu przyszedł się ogolić. Także thank you very much, terima kasih guys. Okay guys, soon. well. See you by them. Mistrz Alfin obciął mi włos, możecie się zgłosić do mistrza Alfina. To też was ładnie obetnie. Pozdrawiam was serdecznie, idziemy do domu. No, wracam od fryzjera właśnie. Coś tu pan sprzedaje. Jakieś cuda. Patrzcie. Jakieś cudenka pan sprzedaje. To jak wam powiem, że byłem chyba u 10 różnych fryzjerów, to ten gościu Alfin jednak najlepiej jest szczerze. Pan Godzek sobie śpi, odpoczywa. Każda minuta jest na wagę drzemki. Także widzę, że 11 zaczęły się zakupy lunchowe. My musimy się dostać tam, tylko musimy iść w koło obok sklepiku. Także, a jeszcze zajrzymy tutaj. To jest cały czas na sprzedaż. Tu już nawet prawdopodobnie tego nawet jakbyś kupił, to byś musiał chyba to zburzyć, bo tyle lat nieużywane. W środku prawdopodobnie już będzie straszliwie zgrzybiałe. Straszliwie będzie zgrzybiałe. Tutaj gościu ma świeże, ale mam w domu. Gdzie pani sobie radzi, jak może niesie na głowie telewizor. Także wszystko jest w porządku. Tyle zajęty w sklepie. Bardzo zajęty. Siedzi gdzieś tam w czarnym tym, widzicie. Tylko głowę widać. Dobra. Pędzę do domu. Biegnę do domu, jest 11. No tak godzinę spędziłem. No i takie pierdziawki, śmierdziawki tutaj jeżdżą, nie? Tu moja sąsiadka też coś gotuje. Hello? Jasmin, haha, it's a video.
Tutaj pani sąsiadka gotuje elegancko. Także wszystko jest w porządku, taka mała, elegancka kuchenka. Ciach, ciach, kawa, coś do jedzenia. Kasina. No tutaj takie jedzonko, madura, soto ayam madura. Czyli możecie sobie zjeść kurczaczka, tutaj kurczak jest tego, to jest dużo ludzi. Dobre jedzonko tutaj jest. Także taka krótka reklamówka. A, ale sobie włosy ej, całą fryzurę sobie poniszczyłem. Także powiem wam tak, jak po takim szczyżeniu, jak te włoski się tam dostaną wszędzie, wiecie, na karku, gdzieś tam w te zmarszczki tutaj i przy takich temperaturach jesteś spocony, gorąco, to jest naprawdę, mówię wam, że to jest masakra, jak to mówię, masakra. To oni jeżdżą za dzisiaj za wynalazkami. My będziemy, taka dzisiaj druga część dnia to będzie trochę taka nudniejsza, tak? Będziemy sprzątać łazienkę. Hello. Będziemy sprzątać łazienkę. Będziemy sprzątać łazienkę, robić jajecznicę i później montować filmiki. Także zapraszam was serdecznie. I do zobaczenia już w domu przy... O, się rozwiała. I do zobaczenia w domu przy sprzątaniu. W sumie ja lubię sprzątać. Jeszcze jak widzę, że są efekty. Obadamy, co będzie dzisiaj. Dobra, już w domu. Muzyka przygotowana. Sobie puścimy sobie wiertłolota, żeby trochę mieszał tutaj powietrze. No, otworzymy trochę. Nie ma takiego korka, to nie ma... Jak to się nazywa? To nie ma tyle spalin. A my idziemy do łazienki. Bieramy laciuchy. Ja jestem w takich kaciuchach, starej koszulce. Tu będzie chemia. Także nie wiem, czy będziecie słyszeli, bo tutaj jest ten. Zaraz zabieramy się za ten. Śrupaki już gotowe. Plan jest taki, że najpierw zrobić tutaj tą ścianę, żeby później sobie drzwi nie będę dotykał, bo one się rozsypią. To zaraz wszystko wywalę, pościągam. I plan jest taki, że najpierw zrobić tą ścianę, żeby można było otworzyć drzwi i robić resztę przy otwartych drzwiach. Dobra, zabieram się za robotę. Badamy te kąty, czy uda mi się je wyczyścić. Ubadamy, jak będzie wyglądało po sprzątaniu. A tak wyglądam ja. Na dole mam te kciuszki obcięty, wszystko mnie swędzi, zaraz biorę się za sprzątanie i idę się kąpać. Dobra, łazienka wygląda następująco. Świeci się, błyszczy się, a tam jeszcze dałem chloru, tylko muszę odczekać. Muszę odczekać jakąś godzinę, żeby chlor zaczął działać. Zamykamy i jakieś robimy, idziemy na śniadanie. Znaczy najpierw się wykąpać, później śniadanie. Dobra, zrobimy sobie szybką jajecznicę. Nie będę się rozwodził, co to jest. Tutaj mam wołowinę. Zobaczcie, taka krwista wołowina. Jak Zelinko mówi, ja już po kąpaniu taką krwistą wołowinę. Tłusta przede wszystkim wołowina, patelnia. Ja nie powinienem mieć za dużo tłuszczu, ale jakiś tłuszcz trzeba jeść. Nie można całkowicie nie jeść tłuszczu. Bo w tłuszczach rozpuszczalne są witaminy, dlatego trzeba jeść tłuszcz. Dobra, teraz podsmażę trochę tą wołowinę. O, już zaczyna syszeć. Wołowina już zaczyna syczeć. Ok.
Podsmażymy trochę wołowiny. Wołowina prawie podsmażona. Dajemy, no to jest, że nie dodajemy soli do wołowiny, jak smażymy, nie? Dodaję marianek, dodaję oregano. Dodamy cebulę i dodamy czosnek. Dodamy cebulę, dodamy czosnek. O. Ja lubię gruby czosnek. Grubo siekany czosnek, cebula, może być biała, cebula i podsmażamy. Dobra, wracamy. Wołowina się zesmażyła, z cebulką się podsmażyła. Patrzcie, elegancio. Jajeczki. Jedno jajeczki, drugie jajeczki, trzecie jajeczki, sól, smaku. Indian curry. To jest mój nowy smak, który odkryłem, to jest Indian curry. Wyłączamy z gazu. Się będzie ładnie teraz ścinało. Do tego mamy chleb z masełkiem. I bałagan, ten, który ja lubię. Po gotowaniu zawsze bałagan zostaje. Ładnie się jajecznica ścięła. Ktoś lubi mokrą, to może sobie zostawić mokrą. Ja nie lubię takiej za mokrej, lubię suchą jajecznicę. Sobie sia. Dobra. Wariat wyłączony. Pietruszka. Voilà. I jajecznica gotowa. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Smacznego! Dobra, już do Was wróciłem. Jestem Wam winny opowiedzieć o tych wynikach, co tam wysłałem kupę do badania. Dlaczego wysłałem? No bo ja tam mam dolegliwości te jelitowe. Kiedyś miałem SIBO i teraz mam tego IBS-a cały czas. Że jak się zdenerwuję, to mi jelita tak. Ja mam to. To jest nie SIBO. IBS. Irritation Bowling Syndrome, czyli jelito wrażliwe. To jest, ja mam to z nerwów. Kiedyś bardzo się denerwowałem i zauważyłem, że jak ja się denerwowałem, to najpierw miałem skurcz żołądka, żołądek mi się ściskał jak taka piącha, a później wszystko szło w jelita, miałem gazy, jakieś niestrawności, jakieś takie pierdoły i różne takie insze, czyli moja treść, którą zjada, przelatuje przez jelita szybciej niż to następuje u normalnie funkcjonujących ludzi,
spokojnych, bezstresowcach, tak? No i tak mówię sobie tutaj, coś mnie w oko, i tak sobie mówię, że zrobię sobie tutaj badanie, bo parę ostatnich dni miałem jakieś takie gazy, mnie zbierały. I teraz zrobiłem sobie te badanie, tak jak wam wcześniej wspominałem, i wyszło w badaniu, że małe są drobne cząsteczki są, kurde, coś mi do oka wpadło, drobne cząsteczki tłuszczu i niestrawione resztki białka, tak? Białka, które zjadam, nie mojego białka z organizmu, bo takie też jest, ale to są włókna białkowe, niestrawione włókna białkowe po prostu no, niestrawione. No i teraz tak, są trzy opcje, trzustka, woreczek i właśnie ten IBS. I to może zaczniemy od tego IBS. Ja nie będę wam dokładnie tego wszystkiego tłumaczył, bo to ja nie jestem na tyle kompetentną osobą. Ja bym tylko tak powierzchownie co może co oznaczać. A kiedyś przez parę lat studiowałem, tak można powiedzieć, studiowałem zielarstwo i tam choroby są przecież takie same dla zielarzy, takie same choroby są dla lekarzy, tak? Tylko ja, pamiętajcie, ja nie jestem lekarzem. Ja nie jestem lekarzem, ja tylko wam mówię to, co nie. No dobra. Za krótki czas zalegania jedzenia w moich jelitach może być związane z tym, że po prostu te trudno trawienne cząstki jak tłuszcz i białko nie są po prostu strawione, bo jest za mało czasu i po prostu je wydało. To jest jedna teoria. Druga teoria mówi o chorobie trzustki i można sobie oznaczyć elastazę w kale. Elastaza, ja wam tutaj powiem tak tylko pokrótce. Elastaza trzustkowa to jest enzym wydzielany przez trzustkę, który w formie niezmienionej przedostaje się przez cały układ pokarmowy, czyli wyjściowa, jeżeli ma, dajmy na to 10 mg jest wyjściowa dawka, przechodzi przez twój cały układ i na dole w kupie i powinno być też 10 mg. Teraz w zależności czy jest jej mniej czy więcej określa się czy jaka jest choroba trzustki. To jest jedna. Nie będę wnikał, to sobie poszukajcie sami. Jest pełno lekarzy. Pod mikroskopem jest najlepszy, najbardziej wiarygodny gościu, to jest pod mikroskopem Patryk. Tam sobie wejdźcie pod mikroskopem i sobie poszukajcie to, co potrzebujecie. On jest, jak dla mnie, on jest najbardziej kompetentny. On jest lepszy niż ci wszyscy lekarze razem wzięci. No i następnym jest klaprotektyna. To jest marker stanu zapalnego jelit. Nie będę wam mówił, gdzie występuje. Reguluje procesy zapalne, hamuje wzrost przylegania patogennych bakterii do śluzówki i takie tam inne pierdołki. No i to tylko powinniście. No i tam przystępuje przy chorobach leszczyńskiego krona, wrzodziejący jelita, przepuszczalność. Ten marker się robi też z kału, po to, żeby zobaczyć, czy na przykład macie jakieś stany zapalne jelit. To jest tak wszystko pokrótce. Jak chcecie, to sobie tam możecie znaleźć w internecie teraz prawie wszystko. Ja tutaj znalazłem właśnie tylko tą klaprotektynę, a na tą elastazę nie znalazłem tutaj badania, chyba że mają jakieś inne badania. W przyszłym tygodniu pójdę do specjalisty i z specjalistą będziemy zastanawiali się, jak to sprawdzić bez kolonoskopii. No, także pozdrawiam was serdecznie. No dzisiaj dzień się dla was już się skończył na moim filmiku. Ja zabieram się za robienie materiałów
Także pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Hej. Trówka.